Kolejny rodzaj pytania testowego, który możemy wykorzystać konstruując nasze quizy lub testy, jest to pytanie, które polega na uzupełnianiu tekstu. I takie pytanie możemy stworzyć na kilka różnych sposobów. Zobaczymy sobie w tej chwili dwa z nich. Pierwszy sposób pozwala nam w jakimś dłuższym tekście, tak jak tutaj widać na ekranie w tej chwili, umieścić luki, gdzie studenci przy każdej z tych luk będą mieli listę rozwijaną i będą musieli wybrać jedną z opcji dostępnych na tej liście. Przy czym można, jak widać, zrobić różnego rodzaju listy. Czyli z jednej strony mamy tutaj na przykład listy zawierające szczyty, tak jak tu, ale mamy również listy zawierające wysokości nad poziomem morza. I każda z tych list, jak widać, zawiera albo szczyty, albo wysokości nad poziomem morza. I druga forma tego pytania, tak naprawdę bardzo podobna, polega na tym, że studenci zamiast listy z opcjami do wyboru mają opcje poniżej i mają je przeciągnąć i upuścić w odpowiednich miejscach, przy czym znowu mamy dwie grupy, czyli mamy osobno szczyty i osobno wysokości nad poziomem morza i widać wyraźnie, gdzie która z tych informacji ma zostać umieszczona, czyli informacje dotyczące szczytów mają być umieszczane w tych zielonych polach, natomiast informacje dotyczące wysokości mają być umieszczane w polach czerwonych. W jaki sposób możemy stworzyć te pytania? Dodając pytania do naszego testu, pytania na uzupełnianie tekstu tworzymy wybierając albo opcję przeciągnij i upuść na tekst, albo opcję wybierz brakujące słowa. Wybierz brakujące słowa pozwala nam tworzyć te teksty, w których studenci wybierają opcje z list rozwijanych, więc od tej opcji zacznijmy. Oczywiście najpierw wprowadzamy treść pytania oraz nazwę pytania. Możemy również wprowadzić domyślną punktację, natomiast do tego wrócimy za chwilkę, kiedy już będziemy mieli ustaloną liczbę luk w naszym tekście. I teraz decydujemy, w których miejscach, zamiast których słów lub których informacji będziemy chcieli, żeby studenci wybierali opcję z jakiejś listy. Więc najpierw mamy listę z wyborem szczytów. I teraz usuwamy nazwę szczytu i zamiast nazwy szczytu wprowadzamy liczbę 1 w podwójnych kwadratowych nawiasach. I to oznacza, że ta nazwa szczytu, która ma być tutaj umieszczona przez studenta, znajduje się w polu wybór pierwszy. Więc w tym miejscu wklejamy nazwę Bystra. I podobnie robimy z kolejnymi szczytami, czyli wycinamy nazwę szczytu Gerlach, wprowadzamy w podwójnym kwadratowym nawiasie liczbę 2 i jako wybór 2 wpisujemy Gerlach. I tak samo Hawrań wycinamy, w jego miejscu wpisujemy w podwójnych kwadratowych nawiasach liczbę 3 i jako wybór 3 wstawiamy Hawrań. Możemy również pisać tutaj dodatkową, zmyłkową opcję, jakiś szczyt, który nie będzie wykorzystany, czyli wybór czwarty, który nie będzie wykorzystany w tekście, nie powinien być wykorzystany przez studenta w tekście, to jest Giewont. Oczywiście warto również zaznaczyć opcję losowania, żeby te szczyty na liście rozwijanej za każdym razem były w losowej kolejności wyświetlane. I teraz tworzymy drugą listę rozwijaną, czyli listę z informacjami na temat wysokości nad poziomem morza. Wycinamy pierwszą wysokość i wstawiamy tutaj numer kolejnej luki. Uwaga, wstawiłem numer 5, ponieważ numer 4 jest przypisany do Giewontu i ten numer nie powinien być wykorzystany. Ta opcja Giewont nie powinna być przez studentów wykorzystana, natomiast kolejna dostępna opcja to jest wybór 5 i tutaj wpisuję wysokość 2248.
I podobnie robię z pozostałymi dwoma wysokościami nad poziomem morza, czyli usuwam drugą wysokość, wpisuję to jako wybór 6 i wprowadzam tutaj jako wybór 6. Potrzebuję jeszcze dodatkowych pól, więc kliknąłem przycisk, żeby mieć więcej pól do wyboru. I ostatnia wysokość nad poziomem morza to będzie wybór numer 7. I podobnie jak ze szczytami, tak samo i tutaj mogę wykorzystać jeszcze dodatkowe pole po to, żeby wprowadzić jakąś zmyłkową wysokość nad poziomem morza, która nie powinna zostać wykorzystana. I gdybyśmy w tej chwili to pytanie zapisali, to byśmy mieli we wszystkich tych miejscach w tekście, gdzie występują luki, mielibyśmy rozwijaną listę zawierającą wszystkie 8 opcji, wszystkie 8 wyborów. Natomiast my chcemy mieć dwie odrębne listy rozwijane, dlatego powinniśmy te wybory zgrupować. Szczyty będą grupą A, a wysokości nad poziomem morza będą stanowiły grupę B. I po zapisaniu zmian w tej chwili nasze pytanie właśnie tak wygląda, czyli mamy treść pytania i w treści są listy rozwijane. Pierwsza lista rozwijana zawiera nazwy szczytów, a druga lista rozwijana zawiera wysokości nad poziomem morza. I na koniec jeszcze pamiętajmy zawsze, że jeśli nie zrobiliśmy tego w trakcie tworzenia pytania, nie wprowadziliśmy od razu tutaj domyślnej punktacji o odpowiedniej wysokości, czyli skoro tutaj w tym pytaniu mamy 6 luk do uzupełnienia przez studentów, to prawdopodobnie będę chciał, żeby 6 punktów to pytanie było warte. Jeśli nie zrobiłem tego w pierwszym momencie, kiedy tworzyłem takie pytanie, to musimy później uaktualnić również punktację tutaj na ekranie edycji zawartości testu. A teraz zobaczmy, jak wygląda tworzenie tego samego rodzaju pytania, ale w wersji, gdzie opcje są przeciągane i upuszczane przez studenta. Czyli znowu wybieramy dodaj, nowe pytanie i tym razem nie wybierz brakujące słowa, tylko przeciągnij i upuść na tekst i klikamy dodaj. Oczywiście wprowadzamy nazwę pytania i wprowadzamy treść naszego pytania. I uwaga, w tym rodzaju pytania wprowadzanie treści odbywa się dokładnie w taki sam sposób, czyli w miejscach, gdzie chcemy mieć luki, wstawiamy liczby w podwójnych kwadratowych nawiasach odpowiadające słowom, które mają być w te miejsca upuszczone. Czyli tutaj mamy lukę 1, 2, 3, lukę 5, 6, 7, a poniżej mamy opcje, które mają być wprowadzone w odpowiednich miejscach, czyli nazwy szczytów Bystra, Gerlach, Hawrań i dodatkowo Giewont jako zmyłkowa opcja i te nazwy szczytów są jako grupa A i wysokości nad poziomem morza, przy czym znowu ostatnia wysokość nad poziomem morza, wybór 8 jest wyborem zmyłkowym, nie powinien zostać wykorzystany i te wszystkie wysokości nad poziomem morza stanowią grupę B. I znowu tak samo jak w przypadku tamtego rodzaju pytania, również zaznaczamy, że mają być losowo te opcje wyświetlane pod tekstem. Czyli gdybyśmy tego nie zaznaczyli, to wtedy pod tekstem zawsze te etykiety z tymi słowami lub z tymi wysokościami nad poziomem morza byłyby zawsze w tej samej kolejności. Żeby tego uniknąć, wystarczy zaznaczyć opcję losowo. I zapisujemy zmiany i nasze pytanie jest gotowe. Kiedy sobie klikniemy teraz podgląd tego pytania, możemy zobaczyć, jak ono wygląda. I na koniec zobaczmy jeszcze tylko jedną opcję, która odróżnia nam to pytanie z przeciąganymi słowami od tego pytania ze słowami wybieranymi z listy rozwijanej. Mianowicie ta druga wersja tego pytania pozwala nam również na włączenie opcji nieskończoność przy każdym z tych słów, które studenci mają przeciągnąć na tekst. Czyli gdyby któreś z tych słów miało być wykorzystane kilka razy w tekście, to wtedy możemy zaznaczyć nieskończoność
I wykorzystanie tego słowa raz przez studenta nie spowodowałoby, że takie słowo zniknie z tej puli słów pod spodem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czyli na przykład, jeśli przy słowie Gerlach zaznaczymy nieskończoność i powiedzmy, że w tekście dodatkowo jeszcze dodamy informację, że Gerlach jest równocześnie najwyższym szczytem całych Karpat, nie tylko Tatr. I oczywiście tutaj też będziemy chcieli, żeby studenci to słowo Gerlach wprowadzili, a nie żeby ono było tu wpisane. Czyli w tym miejscu kasujemy to słowo i tak samo wprowadzamy tutaj, że studenci powinni upuścić to słowo, które jest pod numerem 2, czyli słowo Gerlach. I przy nim zaznaczamy, że jest dostępne wiele razy po zapisaniu zmian i po wejściu w podgląd tego pytania. Zobaczymy teraz, że jeśli wykorzystamy słowo Bystra, to już to słowo nie jest dostępne, ale jeśli wykorzystamy słowo Gerlach, to jest ono nadal dostępne i możemy je wykorzystać ponownie. Opcja nieskończoność powoduje, że to słowo będzie dostępne nie tylko 2 razy, czyli nie tylko tyle razy, ile powinno być wykorzystane w tekście do jego uzupełnienia poprawnego, ale będzie dostępne wiele razy, a tak naprawdę będzie dostępne tyle razy, ile jest luk. Czyli gdybyśmy ten Gerlach we wszystkie luki wstawili, to wtedy dopiero słowo Gerlach by stąd zniknęło.